Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od zwiedzenia kolosów Memnona. Są to posągi faraona Amenhotepa III. Waga każdego kolosa to około 800 ton. Jest to jedyna zachowana część świątyni grobowej tego faraona, zniszczonej prawdopodobnie przez trzęsienie ziemi. Posągi wykuto z bloków skalnych kwarcytu. Przedstawiają faraona zasiadającego na tronie. W przedniej części tronu po bokach faraona wyrzeźbiono dwie niewielkiej wysokości postacie kobiet. Są to żona faraona Teja i jego matka. Boczne ściany tronu zdobi relief złożony z dwóch bóstw obrazujących Nil. W Karnak znajduje się zespół świątyń poświęconych bogom tebańskim. Centralne miejsce zajmuje największa na świecie świątynia Amona-Re z salą kolumnową. Do świątyni Amona od strony Nilu do pierwszego pylonu prowadziła Aleja Sfinksów, czyli aleja procesyjna z 40 sfinksami o głowach barana. Baran to święte zwierzę Amona. Świątynia Amona połączona była długą kamienną aleją Sfinksów ze świątynią narodzin w Luksorze. Przy alei wzniesiono 6 małych kapliczek. Podczas święta Opet posąg Amona w Karnaku odwiedzał świątynię w Luksorze. Był niesiony w barce kultowej wzdłuż alei, a wracał drogą wodną Nilem. Sama świątynia Amona-Re to zespół budowli wzniesionych w okresie Nowego Państwa i czasach późniejszych. Do kompleksu należą świątynia Ptaha, świątynia Amona-Re, świątynia Ramzesa III oraz świątynia Honsu. W 25 dynastii za czasów króla Taharki powstała kolumnada wzdłuż osi dziedzińca, z której zachowała się do naszych czasów tylko jedna kolumna. Sala hypostylowa o wymiarach około 100 na 50 metrów. Podparta jest 134 kolumnami. Najwyższe o wysokości około 23 metrów. Zakończone są kapitelami w kształcie rozwiniętego kwiatu papirusu. Ściany i trzony kolumn ozdobiono bogatymi reliefami. Karnak niszczony był już od schyłku starożytności przez Koptów, w średniowieczu przez islamskich fanatyków, traktowany jako źródło kamienia służącego do wypalania wapna lub do budowy wszelkich arabskich konstrukcji. Od czasów starożytnych poziom wód gruntowych podniósł się w rejonie tebańskim o około 3 metry. Każdego lata wody wylewającego Nilu wdzierały się do świątyni, pogarszając stabilność budowli. O istnieniu świątyń Karnaku Europejczycy dowiedzieli się w XVII wieku. Były zwiedzane przez wszystkich, którzy odwiedzali Teby i opisywane w wielu książkach. Karnak należał do ostatnich miejsc na terenie starożytnej stolicy, które poddano systematycznym badaniom naukowym.
Przyczyną tego stanu rzeczy był ogrom budowli i przestrzeni, na której świątynie się rozpieścierały. Wykopaliska na tym terenie wymagały ogromnej ilości robotników i specjalistów nimi kierujących. Pierwszy etap badań zainaugurowała wyprawa Napoleona w 1798 roku. Niestety od momentu otwarcia Egiptu na Europę przez Mohameda Alego postępował proceder wywożenia zabytków. Stan zniszczenia świątyni zwiększały również eksploracja prowadzona przez chłopów w celu wydobycia sebachu, używanego do nawożenia pól. Jak dla mnie ten kompleks jest warty odwiedzenia i przeznaczenia kilku godzin na zwiedzanie całego miejsca. Znajdziecie tu piękne zabytki, jak i miejscówki do robienia super zdjęć. Mimo wielu turystów znajdziecie tu miejsce tylko dla siebie. W kompleksie ustawiono także 2 obeliski przy pylonach na polecenie Hatshepsut o wysokości ponad 30 metrów. Jeden z nich zachował się na miejscu, pozostałość drugiego można znaleźć w pobliżu świętej sadzawki. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Do kompleksu świątynnego należy także święta sadzawka, a przy niej za czasów Amenhotepa postawiony został pomnik wielkiego skarabeusza. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!